Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o akcesoriach rowerowych. To są takie podstawowe akcesoria, które tutaj widzicie, które ja w zasadzie musiałem dokupić do nowego roweru, bo raczej sobie bez nich życia rowerowego nie wyobrażam. I po prostu nie dosyć, że się kupuje rower, to jeszcze sobie trzeba parę gadżecików dokupić, no żeby to jakoś funkcjonowało i miało ręce i nogi. No i co, może na początek od największych zacznę. Podsiodłóweczka, którą już pewnie znacie. Od Caniona. Generalnie dużo rzeczy tu będzie od Caniona, bo przy okazji jak już kupowałem rower, to zakupiłem te rzeczy. No, tutaj nie muszę nikomu mówić, co to jest. To są pedały SPD-ki M540. Chyba najlepsze moim zdaniem pedały SPD na tą chwilę. Nie wiem, czy się jest jakiś sens w te XT-ki ładować i tak dalej, ale to mówię, to kto jak woli. Ja zakupiłem sobie te. Miałem 520 mam w Cubie, no 520 mam w Cubie. Praktycznie one się niczym nie różnią, tyle że można je po prostu rozebrać, a do tamtych potrzeba jakiegoś klucza. A tak to jeszcze waga jest trochę mniejsza, także spoko. Co tutaj będzie wielkościowo? No koszyki na bidon. No też musiałem zakupić takie podstawowe, nie jakieś tam wydziwiane. Karbony, nie karbony. Po prostu zwykłe, plastikowe. Byle było. Ja sobie nie wyobrażam, że miał jeździć bez tego, jak pewnie większość z Was. W następnej kolejności to jest uchwyt do kierownicy aero. Garminowski oczywiście, no to też dla mnie to jest podstawa. Ja muszę jeździć z komputerkiem, inaczej tego nie widzę. Uchwyt do lampki Vari na tył. Czemu to zawsze jest taki problem z otwarciem tego? To nie może być jakoś normalnie. No ludzie kochani, przecież ten film będzie trwał godzinę. No bo oczywiście nie ogarniam po prostu tych uchwytów, co Garmin daje na gumki i uszczelki. Ja muszę mieć na sztywno. Więc po prostu uchwycik jak uchwycik. Tu jeszcze są pewnie te gumki, żeby sobie dopasować do sztycy. Jakieś śrubki, imbusik. Więc nic wielkiego. Uchwyt musi być. Dobra, już nie będę się z tym bawił teraz. Co tutaj? No dzwonek. No dzwonek dla mnie podstawa, bo tam gdzie ja jeżdżę wiecznie ktoś łazi, wiecznie ktoś jeździ, także bez dzwonka to ani rusz. Może pokażę, on jest po prostu montowany do kierownicy, tak jak lusterko. Taki zwykły, podstawowy, żeby coś tam sobie dyndnąć. Ja tutaj sobie dyndnę i zobaczymy. Też nie chcę, kurde, tak żeby... Dobra, spoko, bo nie wiem jak to wyjdzie, później wam uszy rozwali, jak będziecie to oglądać. Także bez dzwonka ja sobie nie wyobrażam jazdy. Jest to też od Caniona dzwonek. Mówię, większość rzeczy kupiłem już przy okazji, już tam nie zwracałem uwagi, czy to jest Canion, czy to nie jest Canion. No, lustereczko. Jest to lustereczko Kataj, czyli kocie oko. Oko kota. Jest to model BM45, też jest do kierolki. Po prostu wyjmujecie korek i montujecie lusterko i podobnie jest z tym dzwonkiem. Z drugiej strony wyjmujecie korek. No jeżeli macie przerzutki elektroniczne Di2, no to macie problem, bo wiem, że tam z prawej strony coś jest, więc albo dzwonek, albo lusterko. No jeżeli macie, nie wiem, mechaniczne przerzutki albo od Srema, to problemu już wtedy nie ma, więc możecie mieć i lusterko, i dzwonek po drugiej stronie. No sobie je tu położymy. No i co? No i takie wyposażenie podstawowe podsiodłówki, którą tutaj mam, czyli po prostu zakupiłem sobie
No łyżki do opony, wiadomo. Tak one wyglądają. Fajne, sztywne. Są zaczepione jakoś specjalnie. O. Także też są spoko. Najbardziej jestem tutaj zaskoczony. Zaraz wam pokażę multitoolem. Jest bardzo mały, bardzo fajny, bardzo kompaktowy i jest leciutki po prostu. Spodziewałem się, że to będzie coś większego, a tu się zdziwiłem. To wygląda on w ten sposób. To jest cały multitool. Na dłoni wygląda w ten sposób. I teraz co jest ciekawe. Ma tutaj takie akcesoria jak śruby imbusowe. Tu je widzicie i imbusik. Jeżeli któregoś z tych pinów, czy nie pinów, czy jak to się zwie, nie potrzebujecie, możecie go po prostu skrócić i wozić sobie na przykład 2 tu, 2 tu, 4. Czyli on będzie połowę mniejszy i połowę lżejszy. Także spoko, uważam, do podsiódóweczki mega sprawa. Nie jest taki duży. No zobaczymy, jak on będzie w praktyce się sprawował, ale myślę, że nie będzie źle. Jeszcze pokażę tutaj, jakie on ma tutaj te numery, bo może kogoś to interesować. Proszę bardzo. Wyostrzymy. Powinno być to widoczne. No i co? I to jest taki podstawowy zestaw, bym to powiedział, pierdółek, które trzeba po prostu kupić. No bo, no chyba, że z drugiego roweru sobie przekładacie. Ja część rzeczy pewnie przełożę. Chociaż będę jeździł na obu rowerach, nie jednocześnie oczywiście, ale to zależy będzie od mojego czasu, terenu i planów, wycieczek, podróży, nie wiem, czegokolwiek. Także ja będę korzystał z obu rowerów. No ale takie podstawowe rzeczy jak łyżki, jak dzwonek, jak lusterko, jak multitool, no to muszę mieć 2 komplety, no bo bez tego ani rusz. No też nie wyobrażam sobie, żebym miał przekładać co chwilę przykładowo uchwyt na lampkę z jednego roweru na drugi, bo to chyba mija się z celem. To już chyba lepiej zapłacić te parę złotych i po prostu kupić ten drugi uchwyt i mieć 2. No pedały jak pedały, wiadomo, rower przychodzi bez pedałów, więc trzeba sobie też było dokupić. No też nie ma sensu przekładania. Jak mówię, chcę jeździć na obu rowerach. Jeden będzie miał inne zastosowanie od drugiego. Cube będzie bardziej na jakieś wycieczki takie bardziej, wiecie, dalekosiężne. Tam bardziej wchodzi w grę bikepacking, torby. W tym rowerze obecnym nie ma takiej zbytnio możliwości, także jeszcze to o tym wszystkim opowiem, bo jeszcze będą oczywiście filmy na temat tego roweru. A tutaj po prostu chciałem tylko pokazać, jakie pierdółki ja sobie dokupiłem, bez których się po prostu obejść nie mogę. I mówię, no jeśli pomijając wyposażenie, są 2 elementy wyposażenia podsiodłówki, no to ta reszta to jest dla mnie po prostu niezbędna. Uchwyt do Garmina muszę mieć, do lampki muszę mieć, dzwonek to podstawa, lusterko tak samo podstawa, koszyki na bidon, podsiodłówka, wszystko się tu zgadza. Także to jest dodatkowy koszt, który musiałem ponieść. Nie żebym jakoś specjalnie marudził i narzekał, tylko po prostu chciałem pokazać, jak to wygląda, co sobie zakupiłem do tego roweru. Jak już to wszystko złożę i założę na ten rower, wtedy zrobię jeszcze wideo, zobaczycie jaki setup jest ogólnie, jak to wszystko wygląda, jak jest do kupy poskładane i czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Też będzie waga podana tego roweru z tymi wszystkimi bajerami i oczywiście bez. Już mam ten rower zważony, także wiem ile waży przed jakąkolwiek ingerencją w niego. Także myślę, że to tyle, co chciałem pokazać. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, czekajcie na kolejne filmy i do następnego. Trzymajcie się, cześć!